Tę kiełbasę zrobiłem sobie na święta i można ją użyć w takiej postaci, ale też można ją podsuszyć. I to nawet bardzo. Zapraszam na film, ale wcześniej życzenia. Niech Wam się wiedzie, niech Wam się szczęści. Życzę Wam, by zdrowia nigdy nie zbrakło, a stoły Wasze niech zasobne będą. Wesołych świąt i wracamy do filmu. Witam Was serdecznie. Dziś będę robił kiełbasę na święta. Będę robił kiełbasę szarpaną. Szarpaną, bo w 100% zmieloną na szarpaku. Chociaż oryginalna receptura zalecała krojenie nożem. I czasu brak, i trochę lenia człowiek ma, więc zrobię to na szarpaku. Zresztą w ogóle od oryginalnej receptury dokonałem tutaj kilku odstępstw, więc się nie będę na nią powoływał. Co zrobię na dzień dzisiejszy? To jest tylko i wyłącznie łopatka, ale jak widać, ta łopatka ma całkiem sporo tłuszczyku. Z zewnątrz może to wygląda jak ładna bryła i można powiedzieć szkoda na kiełbasę, ale to tylko z zewnątrz tak wygląda, bo jak zajrzymy do środka, to wcale już takie ładne nie jest. Jak to po wycięciu. Obejrzę ją jeszcze, okroję co się da, to jest 5 kg, 5,1 kg nawet. Ale na pewno coś jeszcze z tego wytnę. Obejrzę od jednej i od drugiej strony niepotrzebne błony, usunę. Być może jakieś chrząstki się znajdą, to też to wytnę. Potem pokroję te na mniejsze kawałki i przerzucę przez szarpak. Używam na dzień dzisiejszy tylko sól zwykłą, po 17 gramów na kilogram. Używam saletry, nie używam soli pekującej, tylko saletry, chociaż tam też wspomniana wcześniej receptura zalecała 2 razy większą dawkę. Ja tutaj użyję tylko 5 gramów. No i jogurt naturalny, mój własny domowy, 170 ml, taki słoiczek. To wszystko dzisiaj wymieszam, przykryję folią, żeby to ograniczyć dostęp powietrza i zostawiam to na 2 dni w lodówce. Po 48 godzinach zajmę się tym dalej. Także więcej nie ma co gadać. Biorę się za robotę. Oczyszczam mięso i kroję na mniejsze kawałki. Takie, które zmieszczą się do maszynki. Jak wspomniałem, wszystko mielę na szarpaku. Sypię sól i saletrę, mieszam, a następnie dodaję domowy jogurt i mieszam ponownie. Teraz mięso przekładam do mniejszego pojemnika, żeby ograniczyć dostęp powietrza. W takiej postaci wkładam pojemnik do lodówki, a po 2 dniach działam dalej. Mam po 2 goździki na kilogram mięsa, łyżeczkę jałowca i 1 spory laurowy liść. To wszystko mielę. Poza tym mam 2 łyżeczki pieprzu, łyżeczkę czosnku i ostrej papryki i po pół łyżeczki angielskiego ziela oraz gałki muszkatałowej. To wszystko dodaję do mięsa i dokładnie wyrabiam. Dodaję też szklankę wody.
Po uzyskaniu plastycznej masy ładuję na dziewarkę. Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm i robię z nich takie wianki. Ostatni wychodzi mi nieco dłuższy. Oto efekt mojej pracy. Porządnie zawiązuję, nakłuwam i obcinam końcówki. Teraz rozwieszę je na kiju, a jak przestaną kapać, znoszę do chłodnej spiżarni, gdzie zostaną do rana. Następnego dnia rozwieszam je w wędzarni, rozgrzewam i dosuszam w temperaturze 50 stopni Celsjusza przez 40 minut. Po tym czasie sprawdzam, czy są suche i mogę zacząć wędzenie. Temperatura 65 stopni, czas 3,5 godziny. Tak wyglądają po wędzeniu. W najgrubsze pętko wbijam termometr i będę podpiekał w 90 stopniach. Jak będzie w kiełbasie 67 stopni, to wędzarnia się wyłączy. Tak wyglądają podpieczone. A tak chwilę później, gdy trochę wystygły i zostały wyjęte z wędzarni. Można kiełbasę oczywiście jeść na gorąco, ale moim celem jest suszenie, więc ponownie znoszę je do chłodnej spiżarni i tam zostawiam. Tak wyglądają po 5 dniach, a tak już porządnie suche po 10. Tak podsuszona kiełbasa jest naprawdę trwała. Czas spróbować. Ależ to pachnie. Ładne, duże kawałki mięska w środku, zarówno tego chudego, jak i tłustego. Porządnie podsuszona i smaczna. Trzeba chwilę poczekać, bo kiełbaska jest na tyle sucha, że aromat jest oczywisty od samego początku, a na smak chwilunka musi w ustach pobyć, ale teraz czuję, jaka jest intensywna, jest bardzo fajna. No i teraz taką kiełbaskę, takie pętka, czy w całości, czy też skromniej dzielone na pół, można zapakować próżniowo, jak z okazji świąt. Ktoś przyjdzie Was nawiedzić, złożyć Wam życzenia, być może coś przyniesie w darze, to takim właśnie kawałeczkiem można się odwdzięczyć, składając życzenia pomyślności wszelkiej. Czego i ja Wam życzę. Życzę Wam smacznego, wszelkiej pomyślności i wszystkiego co najlepsze w te zbliżające się święta. Na razie, trzymajcie się. Jak się podobało, czekam na łapki w górę. Wszelkie udostępnienia i komentarze pożądane i miłe. Na razie, hej.
Interesują Cię inne pomysły na kiełbasy świąteczne? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam!